W dzisiejszych czasach, gdy myślimy o sequelach, często zbiera nam się na wymioty. Dlaczego? Dlatego, że teraz kontynuacji nie robi się po to, aby dostarczyć widzowi rozrywkę na poziomie oryginału albo nawet lepszą. Robi się je po to, aby zarobić bardzo dużo pieniędzy. W większości przypadków takie filmy są napisane w 5 minut na kolanie, z grą aktorską na poziomie teatrzyków przedszkolnych i do tego wszystkiego z efektami specjalnymi jak z Painta. Kiedyś na sequel można było czekać latami, bo wiedziało się, że będzie on na takim samym poziomie jak oryginał, albo nawet lepszym. O takich przypadkach porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. I thought my jokes were bad. Nie mógłbym chyba zacząć tego filmu inaczej. Mroczny Rycerz z 2008 roku to nie tylko najlepszy film o Batmanie z trylogii Christophera Nolana, ale również jeden z najlepszych filmów wszechczasów, ponieważ zajmuje 3. miejsce w rankingu filmów na IMDb. Batman Początek z 2005 roku już był bardzo dobrym filmem, lecz podejrzewam, że nasza poprzeczka była tak nisko po Batmanie i Robinie, że zadowoliłby nas nawet musical z Christianem Bale'em w roli głównej. Lecz co tak naprawdę sprawiło, że ten film jest taki dobry? Pewnie to, że jest on najnormalniej w świecie realistyczny. Nie było tam żadnych przestępców z supermocami, takich jak Trujący Bluszcz, Bane albo Mr. Freeze. Tylko po prostu gangster psychopata, w którego Heath Ledger wcielił się tak dobrze, że otrzymał pośmiertnego Oscara. Nie możemy też zapomnieć o Dwóch twarzach, którego improwizowany monolog stał się już tak klasyczny, że chyba każdy go zna. Okay, fine. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. To arcydzieło to nie jest tylko zwykły film superbohaterski, tylko jeden z najlepszych kryminałów, jaki tylko powstał. To proszę, a ogry są jak cebula. Śmierdzą? Tak. Nie! Bo się od nich płacze. Nie! A jak się je zostawi na słońcu, to robią się brązowe i rosną im włoski. Nie! Warstwy! Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy. Cebula ma warstwy, dociera. Ogry mają warstwy. Pierwszy Shrek to absolutna klasyka gatunku. Wyśmienity humor, bardzo dobra animacja jak na swój czas i do tego wszystkiego legendarny polski dubbing, dzięki któremu zapisał się na kartach polskiej popkultury na zawsze, z takimi momentami jak porównanie ogrów do cebuli lub też praktycznie każdy moment z osłem. Lecz Shrek 2 to po prostu arcydzieło. Wróżka Chrzestna, która jest po prostu idealną antagonistką, epicka scena oblężenia zamku na wielkim ciastku. No i nie możemy zapomnieć o kocie w butach, który pojawił się w tym filmie po raz pierwszy. A gdyby tego wszystkiego było mało, to wisienką na torcie jest idealnie dobrana muzyka z Holding Out for a Hero oraz Living La Vida Loca na czele. Jak już jesteśmy w temacie kota w butach, to nie mogę nie wspomnieć o jego solowych filmach, które są trochę zapomnianą strefą uniwersum DreamWorks. W 2011 roku pojawił się pierwszy film o przygodach kota w butach. Jeżeli nigdy o nim nie słyszeliście, to nic złego. Ja też przypomniałem sobie o nim dopiero, gdy robiłem research do tego filmu. Lecz na tym nie kończą się zapomniane produkcje o kocie w butach, ponieważ kilka lat później powstały 2 krótkometrażowe filmy o jego przygodach, z czego jeden zalicza się do kolejnego zapomnianego tematu, czyli do interaktywnych filmów na Netflixie. W 2015 powstał nawet 6-sezonowy serial, lecz o tym lepiej nie mówić. Zmieniono tam prawie wszystko. Kota nie dubbingował już Antonio Banderas, zmieniono lekko styl animacji i zrezygnowano z tych słynnych żartów z podtekstami, ponieważ ten serial był kierowany do małych dzieci. Lecz gdy każdy już myślał, że to koniec i kota w butach zobaczymy dopiero w Shreku 5, pojawiło się to arcydzieło. Kot w butach, ostatnie życzenie. Fabuła? Pierwsza klasa. Animacja? Po prostu perfekcja. Do tego główny antagonista, czyli śmierć, sprawił, że ten film był tylko lepszy. Do tego wszystkiego jeszcze ta dbałość o szczegóły. W skrócie,
jeden z najlepszych filmów animowanych ostatnich lat. Spider-Man Sama Raimiego z 2002 roku to coś pięknego, ale sequel czysta perfekcja. Nie ma w tym filmie nic, do czego mógłbym się przyczepić. Doktor Octopus jest napisany perfekcyjnie. Zapomniałem też wspomnieć o najbardziej epickiej scenie z całej trylogii, czyli o zatrzymaniu pociągu. Ta scena jest tak ikoniczna, że była wiele razy odwzorowywana w różnych grach, filmach, serialach, a nawet ostatnio w zestawie klocków Lego. A do tego doświadczyliśmy jednego z najpłynniejszych przejść w historii kinematografii. Jeżeli jesteście zaznajomieni z historią tego kanału, to wiecie, że wielkim sentymentem darzymy opowieści o dwóch galach. Kiedy myślicie o Asterixie i Obelixie, pewnie jako pierwsze do głowy przychodzą wam takie filmy jak Misja Kleopatra albo Asterix na Olimpiadzie, a jeżeli od niedawna się tym interesujecie, to może Imperium Smoka z 2023 roku. Lecz tak naprawdę nikt nie pamięta o początku tej serii z 1999 roku, czyli o Asterix i Obelix kontra Cezar. Dlaczego? Pewnie dlatego, że najnormalniej w świecie nie był zbyt dobrym filmem. Na dodatek Misja Kleopatra była tak dobrą komedią, że przyćmiła swojego poprzednika. Monolog Skryby lub Lew nie sprzymierza się z Kojotem to tylko dwa z wielu ikonicznych momentów z tego filmu. I widzicie, sequele nie zawsze były tylko sprytną maszynką do zarabiania pieniędzy, lecz czymś więcej. Niektóre z nich są nie tylko lepsze od oryginału, ale tak dobre, że całkowicie wyparły z naszej pamięci pierwszą część. Jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje, które pasują do dzisiejszego zestawienia, to piszcie w komentarzu, a może umieścimy je w kontynuacji, która, miejmy nadzieję, będzie tak dobra, jak te przedstawione w dzisiejszym filmie. Widzimy się już 30 w podcaście bez nazwy.